Jesteśmy zachwycone, Dawid, tym, co zrobiłeś. Tak? Przede wszystkim... Bardzo mi miło. Tak, świetnie ten film jest zrobiony, świetnie jest zmontowany. Te rzeczy, które były w tym filmie, były świetnie wyłuskane, naprawdę były ciekawe rzeczy w niego wplecione. Są tutaj bohaterowie, którzy opowiadają o tym o emigracji w takim sensie pozytywnym, ale też są takie elementy dramatyczne i można było podczas tej projekcji naprawdę uronić łezkę. Zastanawiasz się, jak to wszystko wyjdzie i czy po tym dzisiejszym dniu twoje życie dalej będzie takie samo? Już nigdy nie będzie takie samo. No i się rozkręciło. Za mną właśnie jest Dom Polski. Tutaj odbywa się dzisiaj premiera naszego filmu, pierwszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego, nad którym pracowaliśmy przez praktycznie pół roku. Niesamowita sprawa, słuchajcie, tak po prostu się to wszystko poskładało samo przy dobrej woli wielu bardzo wspaniałych ludzi. No i mamy prawdziwą premierę filmu na sali, która została troszeczkę przystosowana i wygląda w tej chwili jak sala kinowa. Też ją wam zaraz pokażę. Będzie popcorn, będzie kawa, ciasto, występy muzyczne w dodatku i spotkanie z osobami biorącymi udział w naszym dużym filmie Polacy w USA między dwoma światami. Jestem pod wrażeniem, bo to jest właśnie tak wygląda spełnianie ludzkich marzeń. Prawdziwa premiera filmu, prawdziwego, dokumentalnego, pełnometrażowego filmu. Powiedziałem to chyba już dostateczną ilość razy, więc po prostu wejdźmy do środka, zobaczmy, co się dzieje, jak idą przygotowania. Jesteśmy w tej chwili około 2 godzin przed premierą, 2,5. No i jest po prostu fantastycznie. Szkoda, że wszyscy nie możecie tutaj być. Tak jest. Witamy. Wow. Dzień dobry. Look at this. Słuchaj, ja powiedziałem, moja żona miała zastrzeżenia co do tego, bo mówi, że sobie bluzki nie wyprasuje. Są ważniejsze rzeczy dzisiaj. Do prasowania. Do prasowania, na przykład ekran. To jaką ty masz rolę w polskim domu? Tutaj? Jestem w tym roku nowym prezesem Domu Polskim. No nie gadaj. No tak jest. Cała przyjemność po mojej stronie. Pan prezes. No właśnie. No, bardzo miło poznać. No nawzajem. Jest w tej chwili za 2 minuty 7, ludzie się schodzą. Jest może z 50 osób w tej chwili za mną tutaj w tym pokoju, a wiem, że na pewno jeszcze jest sporo w drodze, więc chyba będzie całkiem nieźle. Chodź, już masz wprawę, to możesz mówić teraz. Chodź. Jesteś zestresowana? Oj tak, jestem zestresowana Dlaczego? bardzo. No generalnie chyba tak nie lubimy się oglądać w Nie? telewizji. To może po nie. dzisiejszym wieczorze się polubicie Wiesz co, może się polubimy, tak. Ja wiem właśnie ze źródeł od znajomych, że jest bardzo w Polsce popularny. Moi znajomi czekają ze zniecierpliwieniem, żeby obejrzeć. No mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie. No ale słuchaj, taki reżyser nie może być inaczej. Tacy główni bohaterowie, to reżyser Oj, tylko kręcił, wiesz. nas tutaj jest dużo. Historia ma power sama w sobie, to my tylko ją ujęliśmy na ekranie. Mam nadzieję, że spodoba się widzom przede wszystkim i że będziemy mieli dużą oglądalność i może jeszcze takich projektów będzie więcej. Ludzie o nas będą wiedzieć więcej. Jak najbardziej. Idziemy do przodu. Dokładnie. Lonnie, what is this? Where are you now? I have behind backstage, but I'm just Ta jest dosunięta, ta jest dosunięta. messing You're just with- what? You're just hacking into my computer. Oh yeah, it still has some of his password. A ty jakie masz oczekiwania przed tą premierą? Bo frekwencja dobra, mamy
chyba 100 ludzi już. Ja mam nadzieję, że się po prostu będzie podobała, a to jak ja wyjdę, to wiesz, no ja myślę, że wyjdę Nie, no fatalnie. wyszedłeś zawsze- świetnie, wyszedłeś świetnie. Tak, To każdy- ci mówię od razu. Spotkałem się z takimi opiniami, już powiem nieskromnie, ale nadal mi się nie chce w to wierzyć. No Jest zobaczymy, dobrze, nie? jest dobrze. Największe to podziękowania dla Ciebie, że No nie, wymyśliłeś, właśnie dla Ciebie największe podziękowanie. Dla ciebie, ale wiesz, no to dzięki temu, żeśmy tak się zblali, zgadali na tej imprezie u Sławka. nie? Tak. Żeśmy tak zaczęli gadać z moją... Wszystko się zaczęło od Tak, imprezy od tej pory żeśmy zaczęli u coś myśleć. Sławka, to No. prawda. Tam usłyszałem pierwszy raz trochę o twojej historii i potem Bloni powiedziała, musisz z tym facetem przeprowadzić rozmowę. Miło mi, że tak to odebrała. No I fajnie, tak się no. pokulało. Fajnie. I teraz mamy film. Zobaczymy, Dzięki co z jeszcze tego raz. wyjdzie. Miejmy nadzieję, że się będzie podobało. Dzisiejszego wieczoru właśnie mamy pierwszą imprezę, która za mojej kadencji nie było jeszcze takiej tutaj projekcji, jaką tutaj obejrzycie. I moim zdaniem osobistym, my jesteśmy jak kalejdoskop, Polacy w Ameryce tutaj. Ponieważ jesteśmy tak zróżnicowani i tak kolorowi, że po prostu jest fascynującym zajęciem opowiadanie naszych historii. Boję się tego, że ten język polski jakoś pójdzie w zapomnienie. Zapraszamy Ania. Chodźcie. Paweł Przybyczeń, Marek, Kasia, Kubalscy, zapraszamy tutaj. Beata. To wszyscy, czy ktoś jeszcze tam gdzieś przemknął pomiędzy? Słuchajcie, wielkie brawa za bohaterstwo. Jeszcze zaczekajmy tutaj na dochodzących. Pani Katarzyna spóźniła się nieco. Cóż, z gwiazdami tak jest. Słuchajcie, wielkie brawa za odwagę i bohaterstwo, za wystąpienie w tym filmie. Brawa! Dziękujemy jeszcze raz wszystkim występującym w filmie autorom. Dziękujemy Wam przede wszystkim, że przybyliście tutaj tak licznie i mogliśmy tutaj podziwiać ten film. Dziękujemy Piwnicy u Dziadka i Domowi Polskiemu za organizację, bo to też się stało organicznie i ja nawet nie wiem do końca, nie wiedziałem co się dzieje, po prostu panowie wkroczyli do akcji i nagle mamy premierę filmową, kinową na dużym ekranie. Także Zaczęło to też się od niesamowita Messengera sprawa. na Facebooku. Jak zawsze. Jak zawsze. Rozmawiałyśmy przed chwilą o tym tak w kuluarach i jesteśmy zachwycone, Dawid, tym, co zrobiłeś. Tak? Przede wszystkim Bardzo mi miło. tak, świetnie ten film jest zrobiony, świetnie jest zmontowany. Ci ludzie, którzy, i to nie dlatego, że ja tam jestem, ale też, to jest taka właśnie mieszanka, taki kalejdoskop tego, co chyba chciałeś pokazać też, że różni jesteśmy w Stanach, że jesteśmy kompletni wszyscy i różne zawody wykonujemy. Prawda? Tak. I generalnie bardzo fajną rzecz powiedziała ta pani na koniec. To było niesłychane, bo my się mijamy po ulicach, po drogach, mijamy się, zaglądamy, przez moment się nie znamy i dopiero pokazaliście mi swoje życie. To niesłychane. I ty nas zebrałeś i teraz będziemy jeszcze na to bardziej wrażliwi, myślę, że się mijamy, że właściwie mijamy nie człowieka, tylko to, co wszystko jest z nim związane, całą jego historię. Taka z mojej strony sugestia, że pomimo, że były tylko dwa takie główne pytania zadane w filmie, to pojawiło się dużo więcej wątków, które warte moim zdaniem są pociągnięcia, bo są bardzo dramatyczne i po prostu Napisz na Messengerze. pociągnęło to dużo więcej właśnie sytuacji, więc moim zdaniem keep going. Jeszcze jest dużo więcej takich spraw, które mógłbyś poruszyć w swoich filmach. Tak, i oczywiście zbliżyliśmy się też, jak już wcześniej pisałem, te więźni, też w Piwnicy. Znamy się, tak jak wspominałem wcześniej, ale tutaj Dawid swoją umiejętnością prowadzenia rozmowy wyciągnął więcej i więcej dowiedzieliśmy się rzeczy, o których nawet nam, jako razem znajomym, nie wiedzieliśmy o takich szczegółach. Także słuchajcie. Paweł chciał być żeglarzem. Nie, że chciał być dalej, chce, to wiem. Jego to akurat znam bardzo dobrze. Ja przede wszystkim bym chciała pogratulować pomysłu. No, wrażenia są niesamowite.
historie z życia wzięte i chyba co jest największą wartością tego filmu, że to są właśnie historie, które są nam bliskie, historie niewymyślone, a takie, które przeżyliśmy i które jeszcze pewnie są też przed nami. No, są tutaj bohaterowie, którzy opowiadają o emigracji w takim sensie pozytywnym, ale też są takie elementy dramatyczne i można było podczas tej projekcji naprawdę uronić łezkę. Gratulowanie, to naprawdę jest takim wrażeniem dla Dawida, pomysłodawcy. I oczywiście bohaterów, i właśnie chciałem od tych bohaterów zapytać Ciebie, Dawid, jak Wy się poznaliście, jak dobierałeś do takiego klucza, czy znaliście się wcześniej, czy no jak trafiliście na siebie? Układy, wszystko układy. Ja mogę już powiedzieć, że to było na wariackich papierach, także przekazuję. Organicznie. To się zaczęło od tego, że ja znałem kilka osób w Filadelfii wcześniej. I knew a few people in Philadelphia before starting to work on this movie. I zapytałem tych, których znałem. Zacząłem po prostu dzielić się moimi pomysłami z nimi. I zapytałem, czy jest ktoś, kto by się nadawał do takiej roli, za kim moglibyśmy podążać przez cały dzień. So I asked them if they knew someone who would agree, who would be good in the role that we had in our minds, that we could follow all day long. I po drodze zaczynaliśmy spotykać innych ludzi, tak na przykład ten dach, który Sławek remontował podczas filmu, the roof that Sławek and his company were renovating during the film, to był dach firmy Ani. I tak poznaliśmy Anię. It was the roof where Ania works, her company. So, więc tak krok po kroku po prostu odkrywaliśmy tych wszystkich ludzi, poznawaliśmy ich podczas pracy nad tym filmem, bo takie jest życie, tak? Po prostu idziemy przez życie, tak ludzi poznajemy. Nawet nie wiem, jak się z Beatą dogadaliśmy. Kasia mnie zarekomendowała. Kasia zarekomendowała. To doświadczenie właśnie poznawania tych ludzi i odkrywania ich historii było naprawdę niesamowite. The experience of meeting all these people and discovering their stories was quite amazing along the way. Pomimo tego, że są to różne historie, to w tym filmie też, myślę, pokazujemy, że jednak jest coś, co nas łączy, że będąc tutaj na emigracji, potrafimy się też jednoczyć, potrafimy wspólnie działać, czego dowodem jest przede wszystkim ten film, tak? Bo udało się tak różnym bohaterom stworzyć jeden wspólny, przepiękny i wzruszający projekt. Także ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Nie, naprawdę, wszyscy jesteśmy pod wrażeniem. Aniu? No jakie pierwsze wrażenie? Super. Jak się widziałaś na wielkim ekranie? Jak... Nie podobałam się sobie, ale to co mówiłam. Jakaś nowość? Nie jesteś samotna. Jest jedna poprawka na to, co mówiłam. Mogę? Tak, proszę. Bo w filmie mówiłam, że jedyną opcją dla ludzi, którzy są tutaj, jest małżeństwo. Właśnie słyszycie mnie? Poprawiłam się później, rozmawiałam z Dawidem, ale niestety troszeczkę nie dotarło do filmu. Są jeszcze inne opcje humanitarne, które o których nie wszyscy wiedzą, powiedzmy w ten sposób. Ale gdyby ktoś miał jakieś pytanie, to zapraszam. Brawo! Brawo! Jako główny bohater i cały tutaj prowodyr akcji i dynamiki w tym filmie, jak ty to odebrałeś? Mam być szczery czy miły? Jak W zawsze. środku. Jak zawsze. Bądź sobą. I to, bądź sobą. Ja może przekażę mikrofon na lecie. Słuchajcie, film bardzo mi się podobał, ale żeby sodówka na mnie uderzyła, więc już nie klaskajcie, tylko się chodźmy napić. Na początku filmu mówiłam, że czuję się zaszczycona i nadal się czuję zaszczycona i dziękuję serdecznie bardzo za uwagę. Tutaj podtrzymuję to, że chcę być żeglarzem. Tak jest, płyniemy z tobą. Płyńcie z nami za chwilę w piwnicy u dziadka. Dzięki, dzięki chłopakom zagramy dla was, zaśpiewamy, będzie miło. Niestety się spóźniłam, tak jak Wojtek powiedział, więc nic z tego filmu
filmu nie Trudno zobaczyłam zobaczyć na praktycznie. YouTubie. Powiem ci. Dokładnie, na YouTubie sobie obejrzę wszystkich. No jestem onieśmielona, że w ogóle was tyle przyszło, niesamowite. I dziękuję bardzo, że się w ogóle znalazłam w tym filmie. Dawid, Blani, thank you so much. Za przyjemność po naszej stronie. But congratulations, you're on the big screen. Congratulations to you. Thank you again. W ogóle nie wiem co powiedzieć, bo to zostało wszystko powiedziane. Jestem... O, idziemy się napić teraz. Nic z taekwondo nie było. Nic nie było z taekwondo, do tego jeszcze wrócimy kiedyś. No i w ogóle zaszczyt, że mogłem się tak pojawić na scenie. W życiu nie myślałem, że jeszcze wystąpię przed taką publicznością. Ale myślę, że to dzięki mnie przyszliście, bo każdemu, który u mnie w sklepie to mówiłem, przychodźcie, bo jest taka impreza, przychodźcie. Także myślę, że to jest w dużej mierze moja zasługa. I tak się to wszystko mniej więcej potoczyło. Wręczając mi te okulary podczas imprezy, pod koniec imprezy, Wojciech Gaładyk powiedział: na następnym vlogu musisz wystąpić w tych żółtych okularach zamiast swoich białych polskich, więc oto jestem. Ze swojej strony chciałbym tylko dodać: dziękujemy wszystkim, którzy wystąpili w filmie, dziękujemy wszystkim, którzy przyszli na premierę. Wieczór zakończył się muzyką. Pracować nie chciałem, uwłóczyłem się. Za to z opuszki zamykano mnie. Za to zwykle domykano mnie. Ta część dzisiejszego filmu teraz w tej chwili jest nagrywana po wieczorze premierowym oczywiście, więc dzięki temu byłem w stanie zamieścić na początku kilka komentarzy, które już pojawiają się pod filmem na YouTube. Jak na razie mamy bardzo dobry start, dobre i ciepłe, entuzjastyczne przyjęcie, więc oczywiście mamy nadzieję na więcej i oczywiście mamy nadzieję, że będzie to najbardziej popularny film na tym kanale. Kto wie, co będzie dalej. Teraz patrzymy w przyszłość przez żółte okulary. Zostawiam was z odrobiną polskiej muzyki. Myślę, że jednocześnie jest to kontynuacja tego, co robiliśmy do tej pory, jak zarówno tym filmem otworzyliśmy nowy rozdział. Mogłaś moją być, gdy z tobą narzeczoną pomalutku żyć. Tak jak nam tu naznaczono, mogłaś moją być. Jakoś ze mną przebienować, zamiast życzyć mi. Na pocztówce nie wiadomo co. Wesołych świąt, jeszcze wszyscy chodzi! Wesołych świąt, wesołych świąt. Wszyscy razem! Wszyscy mogłaś być już żadnie jesteś, a nie byłaś nigdy. Jeszcze raz! Co sprawiłaś, mogłaś być już żadnie, a nie byłaś nigdy. Nigdy nie dowiesz się. Wojtek, wiesz co daje temu prawdziwy power? A? Ta prawa ręka na biodrze. To daje. Jakowiaczek 1, miał koników 7. Dlaczego Sławek tak wcześnie wstaje, skoro on nie pracuje? Nie rozumiem tego.